W tym nagraniu zobaczymy, w jaki sposób możemy stworzyć łatwo i szybko dużą bazę pytań testowych. Natomiast tworząc te pytania w taki łatwy i szybki sposób, niestety musimy się pogodzić z tym ograniczeniem, że będziemy tworzyli pytania po prostu pojedynczego wyboru. Nie ma możliwości w taki ekspresowy sposób stworzyć pytań innego rodzaju. Są też możliwości tworzenia pytań innego rodzaju, ale one są już trochę bardziej skomplikowane. W jaki sposób takie pytania możemy tworzyć? Wystarczy, że użyjemy do tego narzędzia, które jest dostępne w systemie Windows, czyli narzędzia notatnik, który pozwala nam tak naprawdę pisać prosty tekst bez żadnego formatowania. I teraz, jeśli w tym notatniku wprowadzimy nasze pytania w konkretny sposób, to będziemy mogli je szybko wczytać na platformę do konkretnej kategorii w bazie pytań. Czyli format tego tekstu, czy tego pliku tekstowego wygląda w taki sposób. Piszemy treść pytania, następnie wciskamy Enter i w kolejnych wierszach wpisujemy kolejne opcje tego pytania, czyli na przykład opcja błędna jako A, opcja również błędna jako B, opcja inna błędna opcja i jako D wprowadzamy opcję poprawną, poprawna opcja. I teraz ważne jest to, że musimy pisać litery A, B, C, D wielkie i albo nawiasy po nich, albo kropki. I kolejna ważna rzecz, w następnym wierszu wprowadzamy angielskie słowo answer pisane wielkimi literami, czyli odpowiedź, dwukropek i tu wprowadzamy, która z tych opcji jest opcją poprawną. I następnie robimy linię przerwy i wprowadzamy treść pytania drugiego i tak samo wprowadzamy opcje A, B, C, D i tak dalej. Zobaczmy, jak taki plik wygląda w momencie, kiedy już go stworzymy. Tak może wyglądać gotowy plik, czyli mamy treść pierwszego pytania, opcja A, opcja B, C i D, a następnie wskazujemy, że odpowiedzią poprawną jest opcja D. Przerwa, jeden wiersz pomiędzy pierwszym a drugim pytaniem i mamy znowu treść pytania drugiego, opcja A, B, C, D i poprawna odpowiedź to B. Przerwa, treść pytania trzeciego, opcja A, B, C, D i wskazanie poprawnej odpowiedzi i tak dalej. I w ten sposób sobie możemy w pliku tekstowym stworzyć dużą bazę pytań. I teraz zapisujemy ten plik tekstowy na swoim komputerze. Uwaga, zwracając uwagę na to, żeby kodowanie było wskazane jako UTF-8. Jest to o tyle ważne, że to definiuje sposób zapisywania polskich liter. Jeśli nie zadbamy o to, to może się okazać, że później po wczytaniu tych pytań na platformę polskie litery będą źle odwzorowywane. I wprowadzamy oczywiście nazwę pliku. Na przykład niech to będzie plik z pytaniami o szczyty i są to pytania łatwe i zapisujemy zmiany. I mamy nasz plik zapisany. Jak widać, mam ten plik już zapisany na swoim komputerze. Oprócz tego pliku szczyty łatwe mam również przygotowany bardzo podobny plik ze szczytami trudnymi. Dokładnie tak samo sformatowany, tylko jak widać, skoro są to szczyty trudne, to po pierwsze są to szczyty pewnie mniej znane niż te w tym pierwszym pliku, a po drugie mają te pytania więcej opcji do wyboru przez studentów i dlatego będą pytaniami trudniejszymi. I teraz, jeśli mam przygotowane takie pliki, mogę je w łatwy sposób wczytać do bazy
pytań. Czyli jeśli mamy w naszym kursie przygotowany już jakiś test, na przykład ten egzamin końcowy, w którym na razie nie mamy, jak widać, jeszcze żadnych pytań, nie dodano jeszcze żadnego pytania, więc możemy w tej chwili przejść do banku pytań, czy do bazy pytań, wejść sobie do opcji kategorie w bazie pytań i przygotować odpowiednie kategorie na te właśnie pytania. Czyli mamy w naszym kontekście, z jednego z poprzednich filmów wiemy, czym są konteksty bazy pytań, czy poziomy w bazie pytań. W kontekście testu, na poziomie testu w bazie pytań mamy kategorię wiedza o górach. Możemy sobie teraz w tej kategorii wiedza o górach utworzyć dwie podkategorie, czyli utworzymy podkategorię szczyty pytania łatwe i zapisujemy zmiany, dodaj kategorię i w tej samej kategorii wiedza o górach tworzymy podkategorię szczyty pytania trudne i dodajemy kategorię. I w tej chwili, jeśli mamy już przygotowane te kategorie, to wystarczy przejść na zakładkę Import, umieścić w tym miejscu plik z naszymi pytaniami, czyli w to miejsce przeciągamy na przykład plik z łatwymi pytaniami o szczyty. Decydujemy tutaj w sekcji ogólne, że chcemy te pytania wczytać do kategorii pytań łatwych, będącej podkategorią kategorii wiedza o górach, znajdującej się w kontekście testu egzamin końcowy. I uwaga, ten format pliku z pytaniami, taki właśnie sformatowany w pliku tekstowym, nazywa się formatem icon. I klikamy import i te 9 pytań od razu hurtowo jest wprowadzanych do naszej bazy. I w analogiczny sposób możemy teraz przejść do importu drugiego pliku z pytaniami, czyli przeciągamy szczyty pytania trudne, definiujemy, że chcemy te szczyty pytania trudne umieścić w kategorii tej i jest to plik o formacie icon. I klikamy import. I w ten sposób łatwo możemy sobie stworzyć w pliku tekstowym dużą bazę pytań, wczytać ją w sposób hurtowy na platformę. I teraz uwaga, mamy już w naszych kategoriach, w kategorii szczyty pytania trudne mamy 8 pytań wczytanych, w kategorii z pytaniami łatwymi o szczyty mamy 9 pytań wczytanych. Kiedy wrócimy w tej chwili do egzaminu końcowego i przełączymy się do edycji zawartości testu, albo klikając na ten przycisk, jeśli jeszcze nie ma żadnego pytania, lub jeśli są jakieś pytania, to wchodząc w kółko zębate i edytuj zawartość testu, to teraz dodając pytanie możemy nie tylko tworzyć nowe pytanie bezpośrednio, pojedynczo każde pytanie definiując tutaj, ale możemy też skorzystać z tej bazy pytań i wybrać konkretne pytania z naszej bazy, czyli przełączyć się do tej kategorii, na przykład o pytania trudne i wybrać 1, 2, 3 albo wszystkie pytania i dodać te pytania do testu.